Siemka, ja jestem Odacho i serce mi się raduje, jak dostaję informację, że pojawił się w końcu kolejny rozdział mangi Dragon Ball Hakai. Nawet nie muszę mówić, że w końcu, tak jakbyśmy musieli długo czekać, bo nie musieliśmy długo czekać. Czekaliśmy tylko tydzień. Rozdział 35 zakończyliśmy tym pięknym obrazkiem, w którym Goku w końcu włączył moce Boga Zniszczenia i połączył je z Ultra Instynktem, ponieważ jeśli nie pamiętacie, to wam przypomnę, jest w trakcie walki z Jinem. Inna walka również ma miejsce, jest to walka Broly'ego i Vegety. Ci sobie raczej trenują, Goku z Jinem walczy na poważnie. Także dzisiaj w rozdziale 36, no nie wiem, czy będziemy kontynuować te starcia, bo ja jeszcze sobie do tego rozdziału nie przeszedłem, ale na początku filmu chcę pozdrowić Gustavo, czyli autora tej mangi, który wiem, że będzie oglądał ten film. I ostatnio, przepraszam go, ale nie dodałem napisów, zapomniałem po prostu, jestem już głupi i stary, także nie dodałem napisów ze względu na to. Teraz upewnię się, że zanim ten film zostanie opublikowany, dodam automatyczne napisy w różnych językach, także jeśli ktoś jest z drugiego końca świata i ma zamiar obejrzeć, to wątpię, żeby takie osoby były w jakiejś dużej ilości, ale może, kto wie, to na pewno będzie mógł sobie wybrać jakiś tam swój język. No w przypadku chociażby Dragon Ball Hakai staram się to robić na bieżąco, bo wiem, że autor Gustavo chce zobaczyć moje reakcje, także ja też chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ja tutaj już nie przedłużam, przechodzę sobie na główną stronkę do rozdziału 36, a ten zaczynamy, uwaga, czym? Kolejną sceną walki Goku i Jina. W zasadzie rozdział 36 jest zatytułowany tak samo jak rozdział 35, czyli walka Bogów Zniszczenia, część druga. Możliwe, że tam to faktycznie się nazywało część pierwsza. Jeśli nie pamiętacie, dlaczego oni walczą, Goku chce zdobyć od Jina wehikuł czasu, żeby móc cofnąć się w czasie do momentu, w którym planeta Vegeta dalej istniała. Generalnie tam mógłby odzyskać część siebie, której mu teraz brakuje, czyli ta sajańska natura, którą on zgubił przez dorastanie na Ziemi, to jest coś, co jest potrzebne do tego, żeby mógł w pełni opanować moce zniszczenia. Widzimy sceny z walki Jina i Goku. Jin wygląda na to, że radzi sobie całkiem dobrze. Przed chwilą w tej walce mieliśmy scenę, w której Goku został razem z Jinem wrzucony do wody. W zasadzie Jin specjalnie tę walkę przeniósł do wody. I potem Marzenka, jak ona się tam nazywa, nie pamiętam dokładnie jej imienia. Chodzi o imię tego anioła z Wszechświata XII. Ona tłumaczyła, że ze względu na pochodzenie Jina, bo ten jak widać jest takim rybnym stworem, walka w wodzie podwaja jego umiejętności bojowe, a to wzmocnienie trwa też przez kilka kolejnych minut po powrocie, po wyjściu z wody tak naprawdę, więc Jin tutaj też się wzmocnił. I Goku się wzmocnił, i Jin się wzmocnił. Planeta Jina jest coraz bardziej niszczona, ale anioły widzę tutaj, że naprawiają to na bieżąco. Goku mimo wszystko taki lekki uśmieszek na twarzy przywdziewa. Jin bardziej poważne podejście tutaj prezentuje. Jin jest teraz w gorącej wodzie, mówi Margaryna, która cały czas stara się tutaj naprawiać na bieżąco te planety, ale to nie zmienia faktu, że razem z Vados śledzą przebieg tej walki. Używając mocy energii zniszczenia i łącząc ją z Ultra Instynktem, mówi Vados, Lord Goku znalazł perfekcyjny balans między techniką a brutalną siłą. To niesamowite, naprawdę, że Son Goku jest w stanie to robić, mówi Margaryna. Zwłaszcza w tak młodym wieku. Jak ona się nazywała w ogóle? Martyna ty jesteś, okej, a ja Margaryna. No Margaryna, no okej, nadal jesteś Margaryna. Przecież ona wygląda jak ludzik Delmy, no to się w sumie nawet zgadza. W tak młodym wieku to prawda, ale też jest Saiyaninem, także rasa wojowników ma na pewno duże predyspozycje do wykazywania dużego progresu. Goku i Jin zderzają się po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że ta planeta wytrwa do końca walki. Wydaje mi się, że teraz Goku i Jin jako bogowie, w sensie Goku, no Jin to nie wiem, jak on tam wyglądał przed momentem, w którym stał się Bogiem, ale chodzi mi tutaj o to, że Goku teraz mógłby sobie oddychać w próżni, prawda? Więc nawet jeśli planeta by jakakolwiek wybuchła, no to jako Bóg Zniszczenia ma tę umiejętność, tak mi się wydaje przynajmniej, oddychania w kosmosie. No, poziom tej walki chyba trochę wzrósł. Tym razem i Goku i Jin zaciskają zęby z zacięciem, ale tu wygląda na to, że Goku ma lekką przewagę, bo to on wykopuje Jina i kopie go i uderza jeszcze raz. Jin jest wyrzucony w powietrze, w zasadzie teraz walczyli w powietrzu, no to teraz wbity jest w ziemię. Nie sądzę mimo wszystko, żeby to uderzenie miało zakończyć tę walkę. Goku spokojnie podlatuje w stronę Jina. Nie traćmy czasu, przestań się ukrywać i wyłaź stamtąd. A Jin korzysta z okazji i po raz kolejny zamacza
się w wodzie, bo może to jego wzmocnienie wynikające z poprzedniego zanurzenia w wodzie już minęło. Nie wiem, jak długo trwa ta walka, wiadomo, że tutaj trudno oceniać to, czy już minęło te parę minut, czy oni tak naprawdę walczą przez kilka ułamków sekundy tylko, bo to jest walka dwóch potężnych bogów zniszczenia, ale Jin tak czy siak wchodzi do wody, zamacza się i wygląda na to, że tutaj będzie ten wątek poruszony, bo wokół jego ciała pojawia się w ogóle jakaś, wokół jego pięści pojawia się jakaś aura. Claws of Destruction, czyli pazury. Był Captain Claw, czyli Kapitan Pazur. Kto grał w tę grę Nie, to nie była gra przeglądarkowa. Kapitan Pazur to była normalna gra. Ten wie, o czym mówię. Nie Kapitan Pazur zniszczenia, tylko pazury zniszczenia wykrzykuje Jin, atakując Goku 3 jakimiś ostrymi falami ki, które lecą w jego kierunku. Czy Goku będzie w stanie tego uniknąć? No jest w Ultra Instynkcie, więc podejrzewam, że... O, zobaczcie, to dziwne. Goku jest zmuszony postawić blok, czyli... No wygląda na to, że te ataki były tak szybkie, że Goku nie był w stanie ich uniknąć, no bo Ultra Instynkt powinien tutaj zadecydować o tym, że Goku unika tego ataku, ale pod warunkiem, że byłby w stanie uniknąć, no nie? Jeśli to było tak szybko wyprowadzone, że Goku był w stanie tylko postawić blok, no to rozumiem to w 100%. Tak czy siak wygląda na to, że Goku jest tylko draśnięty tym atakiem, który tutaj bez litości Jin wyrzucił, nawet niszcząc kawałek swojej planety. Tylko go drasnęło? Zastanawia się Jin, który jest w sumie zdumiony, że ten jego potężny atak wyglądał na... No może nie popisował technikę Jina, ale przynajmniej na jakąś taką solidną technikę, że to nie zrobiło za dużego wrażenia na Goku, który oznajmia, że teraz jest jego tura i rzuca się z zamiarem odpłacenia w stronę Boga Zniszczenia 12 Wszechświata. Zobaczymy, co zrobi Goku, bo to, co robi Jin, to już widzimy. Jin zamienia się w Vegetę i zaczyna desperacko atakować Goku atakami ki, który teraz już widzę, że przy pomocy Ultra Instynktu unika jednego za drugim, przeskakując pod jednym, nad drugim i coraz bardziej, powoli, acz systematycznie zbliżając się do Jina. A niech to, mówi Jin. Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to trochę sytuację, kiedy Merus leciał w stronę Moro. Ten też próbował go zatrzymać, a na samym końcu Moro też był w sytuacji podbramkowej i w ostateczności zrobił taką wielką kulę nad swoją głową, prawda? I Merus wtedy pojawił się nad jego twarzą, przed jego twarzą. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Jin jest już w sytuacji podbramkowej, tworzy nad głową wielką kulę i rzuca nią w Goku, ale ten dosłownie jak gdyby nigdy nic unika jej, pojawia się przed twarzą Jin. Wygląda na to, że takiego obrotu spraw się nie spodziewał, no bo w sumie Jin korzysta tylko z mocy zniszczenia, prawda? Nie ma Ultra Instynktu, to tutaj Goku korzysta tak naprawdę z połączenia dwóch potężnych drzewek umiejętności, co sprawia, że finalnie udaje mu się wyprowadzić czyste uderzenie, prosto w ten rybi łeb. No to dzisiaj na święta mamy Karpia. Wielka energia kumuluje się w tym miejscu. Nie wiem, czy Goku tutaj okłada Jina, czy to jedno uderzenie sprawiło, że ta wielka energia skumulowała się w tak efektowny sposób. Jin jest wyrzucony aż przez wiele pięter swojej planety. Jest dosłownie przez kilka warstw swojej planety przebity i bezwładnie niczym manekin leci. Gdzie? No gdzieś tam. W sumie to się chyba dzieje w ogóle w jakiejś części kosmosu, prawda? Planety Boga Zniszczenia, chociaż kurde. Trudno konkretnie powiedzieć, w jakim miejscu znajduje się planeta Boga Zniszczenia, no bo przecież, no nie no, Whis przecież może latać między różnymi światami, więc to, że on tam leciał do planety Króla Kaio paręnaście minut, czy tam koło 20 minut, a planeta Króla Kaio jest w zaświatach, to nie musi konkretnie oznaczać, że planeta Birusa jest w zaświatach. Ale może tak być, nie wiem w sumie, nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie bardzo, więc... Ale to nie zmienia faktu oczywiście, że Jin leci bezwładnie w pewnym kierunku, ale Goku nie ma zamiaru pozwolić Jinowi lecieć cały czas w jedną stronę, ponieważ pojawia się jeszcze szybciej za nim i kopie Jina po raz kolejny, a Jin jest, tak jak mówię, rzucany niczym szmaciana lalka. Wygląda na to, że ta walka może się zbliżać ku jakiemuś końcowi, chociaż nie, mimo wszystko nie stawiałbym jeszcze kropki i nie spisywałbym Jina na straty. Widzieliśmy tak naprawdę jego tylko dwie rzeczy, które zaprezentował. To wzmocnienie wynikające z obecności w wodzie, no i te pazury zniszczenia. Nie pokazał tak naprawdę, wydaje mi się, że jeszcze nawet połowy swojego wachlarzu technik. No i mamy tutaj kolejny wybuch. Jin wygląda na to, że trafił w swoją planetę z powrotem, także Goku zadbał o to, żeby Jin gdzieś tam nie poleciał w kosmos, tylko cały czas był u siebie w domu. Margarynę tutaj aż klnie pod nosem, a w zasadzie zastanawia się, ile dziur będzie musiała naprawić po tej całej walce. A Jin, Jin mimo wszystko nie traci przytomności, ani może nawet pogody ducha, bo oprócz tego, że jest ciskany jak szmaciana lalka, to jeszcze ma tutaj okazję, żeby sobie trochę pomyśleć. No i zastanawia się w taki sposób. W dodatku do doskonałych, defensywnych umiejętności, precyzji i możliwości Ultra Instynktu ma zaciekłość i
siłę ataku, boga zniszczenia. No to jest właśnie to. To jest właśnie ta przewaga. Goku tak naprawdę ma tutaj dwie boskie techniki. Boga zniszczenia i anielska technika. Jin jako bóg zniszczenia, który no niedawno na turnieju mocy jeszcze oglądał Goku, jak ten jako zawodnik odblokowywał Ultra Instynkt. Nie ma tej możliwości. Aż tak bardzo przynajmniej. No widzieliśmy chociażby, że Beerus trochę tego Ultra Instynktu potrafi, ale myślę, że tutaj jeśli chodzi o opanowanie Ultra Instynktu, to Goku ze wszystkich bogów zniszczenia jest na pole position. Goku pojawia się po raz kolejny przed Jinem. On nie dość, że jest tak silny, że ciska Jinem na prawo i lewo, to jest jeszcze tak Chyba kupa wleciała. Nie no, co tam wleciało? Dynia. Kitku chciało po prostu, żeby drzwi, które są zamknięte, zostały otwarte. Kamehame! Wykrzykuje Goku, który, tak jak mówię, pojawił się jeszcze szybciej niż Jin zdążył pomyśleć. Nie może być! Wykrzykuje Jin, który chyba nie ma nawet sił, żeby opanować swoją pozycję i w ostatnim momencie uciec spod topora, który Goku bezlitośnie w jego stronę ciska. Kamehameha! Czy z najbliższej odległości, nie wiem, ale na pewno prosto na rybi pysk Jina jest wyprowadzone. Także czy Goku tym potężnym atakiem, który widzę, że tutaj jedną trybunę w ogóle, jeśli można tak to nazwać, ten segment, te kondygnacje budynków zniszczył, czy ona zniszczy również Jina? Nie sądzę, żeby Jin został zniszczony, ale na pewno to może być mocny stempel na zakończenie tej walki. Jin... O, nie dowiemy się tego teraz. Przechodzimy do walki Vegety i Broly'ego, który póki co chyba przegrywa. Przegrywa z księciem wszystkich kilku Saiyan ze względu na to, że książę wszystkich kilku Saiyan odpalił, tak samo jak Goku zresztą, technikę bogów zniszczenia. Troszeczkę inną, bo Goku nie korzysta z Ultra Ego, ale Ultra Ego dla bazowego Broly'ego to jest zdecydowanie za dużo. Vegeta robi sobie z niego worek treningowy. Pamiętajcie, że ta walka toczy się w wymiarze w lasce Whisa, także ta walka może tak naprawdę tutaj wykraczać poza granice rozsądku i tak dalej, bo będąc w tamtym wymiarze nie sądzę, żeby jakakolwiek moc miała wpłynąć na zewnętrzny świat, chociaż już widzieliśmy, że Chilai i Broly, no w zasadzie nie Chilai i Broly, Chilai i Lemo martwią się o Broly'ego, który no został zamknięty w klatce z małpą, dosłownie. Chociaż Broly też jest bliżej mu do małpy, bo korzysta z mocy Ozaru, a Vegeta korzysta z mocy boga zniszczenia. Jaki jest z tobą problem? Gdzie jest ta cała moc? Nie mogę, mówi Broly, który jest naprawdę tutaj zmuszony chyba do poddania się. Nie jest w stanie wykrzesać z siebie tej mocy. Chcesz umrzeć? Wykrzykuje Vegeta, uderzając Broly'ego enty raz prosto w twarz. Jeśli użyję więcej mocy, stracę nad nią kontrolę i zranię moich przyjaciół. Czy ci przyjaciele są teraz z nami w pokoju? Przecież jesteś w wymiarze Whisa, nic się tam nie dzieje, Broly, no. Puść zwieracze, pokaż co potrafisz. Więc wolisz przegrać tę walkę? Jesteś żałosny, jesteś zakałą rodziny. Tak naprawdę nie rodziny, ale po prostu jesteś zakałą, wykrzykuje Vegeta, lejąc Broly'ego prosto po twarzy. Vegeta nigdy nie był łatwym nauczycielem. Ostatnio robiłem skrót sagi Szampy, także wszyscy sobie o tym przypomnieliście, którzy oglądaliście ten skrót. Ja zresztą sam sobie o tym przypomniałem, ale no myślę, że tutaj Broly'ego, może Broly zostanie tak samo jak w mandze Mr. Piccolo zmotywowany na słowo ba. Nie sądzę, żeby tak było. Nie chciałbym, żeby tak było, bo tamto rozwiązanie było za mocno eksploatowane troszeczkę moim zdaniem. Nie chciałbym, żeby Broly zmienił się w takiego brutala, który krzyczy tylko jedno słowo, bo to bardzo zahacza o tematyką o tego Broly'ego z Dragon Balla Z. Ten Broly póki co jest w stanie gadać i chcę, żeby to zostało, żeby tak pozostało jak najdłużej. Co ci się wydaje, że twoi przeciwnicy zrobią twoim przyjaciołom, jeśli zostaniesz pokonany? O, a to jest kadr, w którym Vegeta złapał Granolę. To jest ten kadr z mangi, z sagi Granoli, kiedy Granola został złapany. W sensie nawiązanko do tego, no nie? Zostało tutaj takie nawiązanie zrobione. No cóż, idziemy dalej. Vegeta wzdycha i mówi: jeśli nie użyjesz całej swojej mocy, to będzie bezużyteczne dla mojego treningu. Ale ja już wiem, jak rozwiązać ten problem. Chyba nie chcę powiedzieć ba, faktycznie, co? Złapię go za zielone futerko, czy o co tu chodzi? O! Czekajcie, to wszyscy tam są? Chilai, Lemo, Broly i Whis są w tym wymiarze cały czas? Czyli oni dlatego czuli tę moc. Ja myślałem, że oni są poza wymiarem Whisa, że oni są wszyscy w lasce Whisa, znaczy, że Broly i Vegeta tylko są w lasce Whisa. Co masz na myśli? Mówi Broly, a Vegeta, niczym Majin Vegeta troszeczkę, wystawia rękę w stronę trybun. Te trybuny nie są aż tak liczne jak tamte na Tenkaichi Budokai 25, ale dla Broly'ego
obecność tutaj na trybunach Chilla i Lemo wystarczy chyba, żeby się zdenerwować. Tak mi się wydaje. To jest chyba żart, prawda? Mówi Lemo. Whis, uciekajmy stamtąd. Zgadzam się. Mówi, wynośmy się stąd, mówi Beerus. Zgadzam się, odpowiada Whis. Co? Oni uciekają bez Chilla i Lemo? Co tu się dzieje? Wracajcie tutaj! Co ty robisz? Mówi Broly. Rozwiązanie jest proste, odpowiada Vegeta. Jeśli ta dwójka to jest to, co blokuje cię od używania pełnej mocy, w takim razie wszystko, co muszę zrobić, to wyeliminować te robale. Powiedz im do widzenia. Chilla i Lemo! Uciekajcie! Mówi Broly, w zasadzie wykrzykuje w niebogłosy Broly, który jest cały czas przytrzymywany przez Vegetę, a ten bezlitośnie w stronę Lemo i Chili wyprowadza Keyblasta, który leci faktycznie w ich kierunku. To była tylko projekcja. To były hologramy. Nie sądzę, żeby Vegeta naprawdę dla jednego jakiegoś wścieknięcia się Broly'ego ich zabił. Może to było tak, że Broly myślał, że oni są prawdziwi, bo nikt mu tego nie powiedział, a Vegeta wiedział, że to są hologramy. Stawiam, że tak to wyglądało. Nie sądzę, żeby Vegeta był aż takim brutalem, żeby do czegoś takiego się posunąć. Nie! Wykrzykuje Broly, który myśli, że faktycznie Vegeta zabił Chilla i Lemo. Takie rzeczy dzieją się wtedy, kiedy ktoś ma takiego tchórzliwego obrońcę jak ty. Mówi Vegeta, któremu aż kurwa się zez rozbieżny zrobił. Zostały z nich mokre plamy. Czy oni są? Oni są martwi. Ale nie martw się, niedługo do nich dołączysz. A niech cię wścieka się Broly. Ja się śmieję, bo wydaje mi się, że to jest ustawione. No okej, Vegeta jest w Ultra Ego, więc te czyny, które on tutaj ponoć wykonał, mogą być bardziej wiarygodne ze względu na to, że no Vegeta w Ultra Ego, jaki jest, każdy widzi, prawda? Staje się troszeczkę szaleńcem, jeśli chodzi o walkę, ale nadal nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Broly zaczyna się wściekać, no i wygląda na to, że trening Vegety dopiero teraz się zacznie. Prawdopodobnie Broly odpali pełną moc, bo to, że Super Saiyanina, chociaż nie, może na początku to być Super Saiyanin, czy będzie miał zielone włosy? Nie wiem. Nie. Chyba zwykły Super Saiyanin, chociaż trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest zwykły Super Saiyanin. No i teraz rozmawiamy, mówi Vegeta, który cieszy się na widok Broly'ego, który, tak jak powiedziałem, wścieka się, transformuje się. Zgniotę cię, mówi Broly, który cieszy się, że nie zapomniał języka w gębie. To mi się podoba. A my wracamy jednak na planetę Boga Zniszczenia 12 Wszechświata, czyli Gina. Gina, którego za bardzo tutaj nie widzę. A niech to. O! Pozwoliłem użyć sobie pociągu do zniszczenia Kakarota, mówi Goku, czyli tej energii zniszczenia. Troszeczkę przesadziłem, bo zaćmiła mi ona rozsądek. Czy z nim wszystko w porządku? Zastanawia się Goku, który no nie zostawił faktycznie na Ginie suchej nitki. A niech to, mówi Margaryna. To miejsce to kompletny burdel. O, coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. To wyładowanie energii miało wystarczająco dużo mocy, żeby zabić nawet Boga Zniszczenia, mówi Vados. Lord Goku przekroczył wszystkie linie. Czy z Lordem Jinem wszystko w porządku? Moja siostro, odpowiada Margaryna. Czy mam ci przypomnieć, że Lord Goku nie walczy z amatorem? No i tak jak tutaj mogliśmy się domyślić, Jin nie jest pokonany, tylko pojawia się w wielkim wodnym tornado. Co za niesamowita moc, myśli sobie Goku. To Jin, ale jego moc przetransformował się! Przetransformował się w jakiegoś Aquamana. Jest trochę inna. To jest Ki Jina, ale jest znacznie inna. Co to za gość? O, jeszcze kolorki wleciały, to jest koniec! To wam pokażę. Przetransformował się Jin! Co to jest? Co się stało? Myślałeś, że jesteś jedyną osobą, która potrafi korzystać z energii zniszczenia? Nie, no nie wierzę, że jeszcze tutaj kolorki wleciały. W ogóle zobaczcie, jak fajnie wygląda Goku w tym ubraniu Boga Zniszczenia. Troszeczkę inaczej. W sensie on ma taki kolor jak Champa miał, prawda? Takie czerwone elementy tego tutaj, tej szarfy, którą tutaj ma. Jin się przetransformował. Nie będę tego wrzucał na miniaturkę, bo chcę, żebyście też byli zaskoczeni tak samo jak ja, ale powiem wam, nie doceniłem go. Nie sądziłem mimo wszystko, że będzie transformacja. Domyślałem się, że ten atak nie zakończy tej walki, bo to byłoby trochę rozczarowujące, gdyby Bóg Zniszczenia 12 Wszechświata, jednego z 4 wszechświatów, które nie brały udziału w turnieju mocy, no, potencjalnie tych najsilniejszych, najlepszych, najbardziej rozwiniętych, został pokonany w taki sposób. Ja wiem, że Ultra Instynkt plus moce zniszczenia to jest naprawdę coś potężnego, ale Jin w tej wodzie do tej pory tak naprawdę nie zostało to jakoś bardzo pokazane. Zostało tylko zasugerowane, że Jin jest silniejszy po wyjściu z wody albo w ogóle w wodzie, ale nie widzieliśmy aż tak bardzo różnicy w jego sile, prawda? Tutaj wygląda na to, że w końcu zobaczymy. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, że postać, którą znaliśmy,
też jakby troszeczkę drugoplanowa, prawda? Może nawet trzecioplanowa, mówię o Ginie. Dostała tutaj coś takiego. Ta transformacja jest... Dyzi też się podoba. Dyzia, podoba Ci się? Dyzia napotkała na kolejne zamknięte drzwi. Pokazuje to, jak bardzo jej się to nie podoba. W przeciwieństwie do transformacji Gina, która trafia w moje gusta. Cieszę się, że Jin tutaj coś takiego dostał. I jeszcze dostaliśmy to w kolorku. Także te dwie walki, tak naprawdę, mówię teraz o walce też Vegety z Brolim, dopiero teraz wchodzą na jakieś takie głębokie wody, prawda? Teraz dopiero będą wyglądać poważnie. Do tej pory widzieliśmy Goku, który szedł na całość, Vegetę, który praktycznie używał swojej najsilniejszej transformacji, ale Broly trochę się wstrzymywał, Jin na pewno się wstrzymywał. Następny rozdział będzie mocny. Coś czuję, że będzie mocny. Cieszę się, że cały czas jesteśmy tutaj w tym wątku. Rozdział 36 dalej kontynuował te walki. Cieszę się, że tak to wyglądało. Liczę na to samo w rozdziale 37. Także dziękuję autorowi. Gustavo, obrigado, jeśli mogę tak sobie pozwolić powiedzieć. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Liczę na to, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba i odsyłam Was na linki w opisie. Tam znajdziecie autora tej mangi, też znajdziecie jego Patreona, możecie wspierać autora mangi, zobaczycie na jego kanał i tak dalej, i tak dalej. Zostawcie mu trochę miłości. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.